W ostatnim czasie było trochę dyniowo, a w ogóle w ostatnim czasie było też słodko. Dzisiaj również będzie słodko, ale trochę bo na inaczej. jesieni lubimy słodycze. Słodycze nas rozgrzewają, szczególnie jeżeli mają sporo orzechów i takie właśnie będą nasze dzisiejsze ciastka. Sezamowe z bakaliami. Zaczynamy od podprażenia ziaren i orzechów. Niektóre dajemy w całości, inne trzeba posiekać. I tak jest właśnie z orzechami włoskimi. I przerzucamy orzechy na blachę. mieszamy wszystkie rzeczy na blaszę i nastawiamy piekarnik, żeby się podgrzał. Rozprowadzamy równomiernie, bo musimy pamiętać, że nie mają się przypalić, tylko delikatnie nabrać aromatu. Dzisiaj również wykorzystujemy tylko połowę piekarnika, używając specjalnej przegrody. W ten sposób oszczędzamy czas i energię. Oczywiście nie zostawimy w piekarniku piekących się ziarenek. Musimy je od czasu do czasu przemieszać. My również nie wstawiamy na opiekanie z góry, czyli na ruszt, bo kilka razy nam się spaliły. A na termoobiegu również się przyprażą. W tym czasie przygotujemy sobie pewien rodzaj karmelu, kajmaku, korzystając z 2 palników i z 2 naczyń, w których będziemy podgrzewać brązowy cukier trzcinowy i mleczko kokosowe. Kilkukrotnie, gdy robiliśmy karmel i później próbowaliśmy wlać do niego mleczko kokosowe, karmel na nowo stał się taką twardą bryłą. Ponieważ mleczko było zimne, dlatego dzisiaj właśnie podgrzewamy je chwilkę. W taki sposób wypróbowaliśmy już jakiś czas temu. Cukier już się ładnie rozpuszcza. Musimy go cały czas mieszać, żeby się nie przypalił, bo tego nie chcemy. I gdy będzie płynny oraz wrzący, zalewamy go mleczkiem kokosowym. I szybciuśko mieszamy. Niezły dym. Zmniejszamy albo zestawiamy. I teraz karmel musimy przestudzić. W tym czasie cały czas pamiętamy, żeby mieszać nasze ziarenka i orzeszki. Do karmelu dodajemy teraz olej słonecznikowy i również mieszamy. Dodajemy także odrobinę mąki ryżowej. Część zostawimy do dodania już do zmieszanej masy. Gdy dodamy mąkę ryżową, karmel i olej słonecznikowy dużo łatwiej się połączą. Mamy w tej chwili coś na kształt i konsystencję sosu vinaigrette. Ale smak ma trochę inny. Czas na bakalię. Do miski przerzucamy żurawinę i rodzynki. A z piekarnika wyjmujemy resztę bakali i przerzucamy również do tej miski. Zanim dorzucimy je do miski, odstawimy na chwilę, niech sobie przestygną, bo inaczej się nieźle możemy poparzyć. Dokładnie, ponieważ będziemy mieszać ręką. Mieszamy wszystko razem we właściwej kolejności, czyli bakalię, karmel. Do pewnego etapu oczywiście możemy zrobić łyżką, ale i tak za chwileczkę będziemy mieszać ręką. Resztę karmelu możemy wyciągnąć, wkładając ziarna. Ponieważ tak będzie zdecydowanie łatwiej. Oczyścić naczynie z resztek karmelu. O, proszę. Ile by się zmarnowało? Wszystko dokładnie mieszamy i dodajemy resztę mąki ryżowej. Jeszcze raz dokładnie wszystko mieszamy. Czas układać ciastka na blachach. Chociaż na tym etapie nic nie wskazuje na to, że będą z to tej masy można zrobić ciastka. Bardzo lepią się do rąk, ale ich smak wynagrodzi nam trudy. Robimy to na papierze do pieczenia i jak widać po śladach, które są na papierze, robimy to nie pierwszy raz. To taki rodzaj wielokrotnego zużycia papieru, czyli ekologicznego podejścia do kuchni. Nakładamy porcjami i możemy sobie ułatwić życie za pomocą specjalnego pierścienia i na przykład takiego stempla do przyciskania kawy. Wszystkie chwyty dozwolone. Najważniejsze, żeby wychodziło. Ostatnie ciastko uformowane, wstawiamy 2 blachy do piekarnika nastawionego na 180 stopni i pieczemy przez około 15-20 minut. Piekarnik nas wyzywa, zatem najwyższa pora dobrać się do jego zawartości. Pyszne, chrupiące i rumiane. Sezamowe ciasteczka z bakaliami. Oczywiście powinno się poczekać, aż ostygną i będą chrupiące, Ale my takie nie będziemy są czekać. równie dobre, a nawet pyszniejsze, zatem dobieramy się do nich smacznego I na zdrowie. A jeśli macie ochotę na inne nasze ciastka, znajdziecie je tutaj. Jeśli chcecie być na bieżąco z naszymi przepisami, Zasubskrybujcie kanał Atelier Smaku na YouTubie. Dokładne przepisy znajdziecie na stronie ateliersmaku.pl.
Znajdziecie tam również informacje o warsztatach i produktach Atelier Smaku. A gdybyście chcieli mieć wszystkie przepisy Atelier Smaku na swojej półce, znajdziecie je w naszej najnowszej książce Atelier Smaku 108 potraw bezglutenowej kuchni wegańskiej. Zapraszamy więc do naszego sklepu na ateliersmaku.pl.